Cześć, startujemy z 7. odcinkiem Zmień Pieluchę. Dzisiaj porozmawiamy o akcesoriach do pieluchowania wielorazowego, które możecie znaleźć w naszym sklepie. Część z Was być może spotkała się już ze wszystkim, zwłaszcza jeżeli jesteście już starymi wygami, starymi wyjadaczami, jeśli chodzi o pieluchowanie wielorazowe, ale jeżeli nie macie jeszcze tak dużego doświadczenia, no to jestem pewna, że przynajmniej jedno z tych akcesoriów jest dla Was pewnie jakąś zagadką i nie do końca wiecie, jakie może być wykorzystanie tego. Także coś opowiem Wam o nich, być może coś Wam podpowiem, na co nie wpadliście wcześniej. No zobaczymy. W każdym razie zapraszam Was do obejrzenia. Opowiadając o tych akcesoriach, od razu powiem Wam również, jak z nich korzystać najlepiej i jak też je pielęgnować, jeżeli jest taka potrzeba. Także myślę, że będzie tutaj sporo przydatnych wskazówek. Zacznę od wkładek jedwabnych. Nie wiem, czy w ogóle się spotkaliście z czymś takim jak wkładki jedwabne, ponieważ nie są jakoś bardzo szeroko dostępne na rynku, ale jest to bardzo fajna rzecz dla osób, których dzieci mają bardzo wrażliwą skórę i zmagają się z podrażnieniami. Generalnie, jak wiecie, w pieluszkach wielorazowych te podrażnienia nie zdarzają się tak często jak w jednorazowych. Przede wszystkim ze względu na to, że unikamy alergii, pupa się nie przegrzewa, skóra ma dostęp do powietrza, jest przewiewnie w pieluszkach wielorazowych, więc bardzo rzadko zdarzają się odparzenia, ale to nie oznacza, że to jest niemożliwe. Bardzo często jest tak, że jeżeli dziecko do tej pory nosiło tylko pampersy i mama przestawia je na pieluchy wielorazowe, to przechodzi ono jakby taki okres przejściowy pierwszych 2 tygodni, gdzie ta pupka może być troszeczkę bardziej zaczerwieniona niż bywała do tej pory. Oczywiście mówię o dzieciach, które na tych pampersach wcześniej problemów nie miały, bo też bardzo częstym scenariuszem jest to, że mamy decydują się na pieluszki wielorazowe na skutek występowania alergii u dziecka i wtedy najczęściej jest tak, że ten efekt poprawy jest dosłownie w ciągu 24 godzin po odstawieniu pampersów, takiego całkowitego odstawienia. No ale nie o tym. Wkładki jedwabne, zaraz Wam pokażę jak wyglądają. Tak wygląda opakowanie wkładek jedwabnych, które kupicie u nas w sklepie. To są wkładki niemieckiej marki Tisane, którą wielu z Was zna. My mamy od nich gadki, kocyki, śpiworki, papierki do pieluszek. Generalnie bardzo lubię tą markę ze względu na to, że ona używa jakby materiałów najwyższej jakości i posiada też certyfikaty bardzo takie restrykcyjne, ekologiczne, więc mamy pewność, że te produkty naprawdę są z najwyższej półki i bezpieczne bardzo dla zdrowia dziecka. My te wkładki sprzedajemy zarówno w takich opakowaniach po 5 sztuk, jak i pojedyncze sztuki osobno. One są wykonane z naturalnego, surowego jedwabiu, takiego nieprzetworzonego, dlatego ten jedwab, jak widzicie, nie przypomina takiego jedwabiu, który używa się gdzieś tam na jakieś apaszki, bluzki, czasami pościel. Przede wszystkim różni się tym, że to jest po prostu jedwab dziany, a nie tkany, bo to co my zazwyczaj nosimy w odzieży, no to są to tkaniny, a tutaj mamy dzianinę, czyli z takimi wyraźnie widocznymi oczkami. Dzianina jest rozciągliwa. I tak jak wspomniałam, jest to jedwab surowy, nieprzetworzony, bardzo naturalny. Na czym polega ta wkładka wełniana, jedwabna? Wkładkę używamy na podrażnienia, układziemy ją na wkład chłonny bezpośrednio od skóry dziecka, więc jeżeli dziecko ma zaczerwienioną, często podrażnioną skórę, to taka wkładka będzie łagodziła te objawy, a dzieje się tak dlatego, że ten surowy jedwab, taki nieprzetworzony, zawiera składniki, które wytwarzają jedwabniki, te włókna zawierają jeszcze te składniki. Niestety z tego też powodu takie wkładki się zużywają po jakimś czasie. Te wkładki trzeba prać wyłącznie ręcznie.
No, możemy mieć problem z zabrudzeniem tych wkładek, jeżeli dziecko zrobi na nią kubkę, no bo wiadomo, że wtedy, zwłaszcza, że jest to tkanina surowa, to takie tkaniny bardzo łatwo przyjmują barwniki, więc jeżeli dziecko nam zrobi na to kubkę, no to nawet jeżeli to wybierzemy, to najprawdopodobniej plama nam zostanie i nie pozbędziemy się jej. Można próbować wywabiać na słońcu, ale jest takie ryzyko, że ta plama nam po prostu zostanie. Ja bym się jednak nie przejmowała tak bardzo plamami, dlatego że plama nie świadczy o tym, że coś jest zabrudzone, tylko jest po prostu barwnikiem, jest pozostałością tego barwnika, który wniknął we włókna. Wkładki musimy prać ręcznie, podobnie jak wełnę i w tych samych środkach co wełna. Po pierwsze, dlatego, że w ten sposób będziemy dbać o tą tkaninę, żeby się nie niszczyła, ale co ważniejsze przy tych wkładkach jedwabnych, to jest to, że dzięki temu nie wypierzemy tych składników, które wpływają kojąco na skórę. Nie wybierzemy ich tak szybko z głębi włókna. Jeżeli wrzucimy do pralki, no to po pierwszym praniu tak naprawdę wszystkich tych składników się pozbędziemy. Natomiast pranie ręczne pozwala zachować się na dłużej i taka wkładka zachowa swoje właściwości lecznicze pewnie jakoś mniej więcej do 10 użyć. Jeżeli dziecko Wam tylko na siusie, no to wiadomo, problem jest mniejszy, tutaj żadnych plam nie będziecie po tym mieć. Generalnie fajne rozwiązanie, ponieważ faktycznie bardzo wpływa łagodząco. Myślę, że ono jest takie najfajniejsze na noce, kiedy dziecko ma tą pieluszkę bardzo długo przy skórze i faktycznie wtedy jest większe ryzyko powstawania podrażnienia, chociażby od kontaktu z mokrym. Ta wkładka też ma taką funkcję, że ona niweluje to odczucie mokrego, nie do zera, ponieważ jest to materiał naturalny, ale faktycznie jak się ją dotknie, kiedy jest zmoczone, to nie czuć tego mokrego tak mocno. I dziecko również nie odczuwa takiego dyskomfortu, także po prostu zawsze na sen, czy na jakieś dłuższe podróże autem, to też jest bardzo fajna opcja, żeby coś takiego mieć. No, faktycznie wadą jest to, że to nie jest takie wielorazowe, nie jest taka opcja, którą można używać z taką intensywnością jak pieluchy wielorazowe, gdzie one nam starczą nawet na parę lat. Natomiast kiedy nawet wykorzystamy już te właściwości zdrowotne tej wkładki, no to będziemy mieć też, zostanie nam fajna ściereczka do czyszczenia, więc jakby to się też nie zmarnuje. No, także to jest pierwsza rzecz, o której chciałam Wam opowiedzieć. Kolejnym akcesorium, które chciałam Wam pokazać, to jest pewnie wielu z Was bardzo znana rzecz, czyli myjki wielorazowe. My nigdy jakoś nie przykładaliśmy bardzo dużej wagi do tego, żeby te myjki promować, ze względu na to, że my nie robimy jakby osobnej produkcji na myjki, tylko wykorzystujemy materiał, który nam zostaje po produkcji formowanek, bo tutaj mamy właśnie myjki welurowe oraz wkładów, jeśli chodzi o myjki z tetry bambusowej. Więc nie mamy też, nigdy nie mieliśmy takich nieograniczonych ilości tych myjek, chociaż widzimy coraz większą ich popularność i coraz bardziej się skłaniamy ku temu, żeby jakby kupować materiał specjalnie pod produkcję myjek. Zwłaszcza, że naprawdę to jest takie akcesorium, które każdy powinien mieć w domu, bo myjki mają tak dużo zastosowań, że no, naprawdę warto coś takiego mieć. Ja na przykład stosuję te myjki, pomimo, już nie używam do czyszczenia pupy, bo już nie mam takiego małego dziecka w pieluszkach, ale stosuję na co dzień do wycierania buzi po jedzeniu, do wycierania rączek. Ja już tutaj nie jeden raz mówiłam, że ja mam u siebie w domu miejsce. Wcześniej to było w koszyczku, ale koszyczek nam się popsuł i teraz one leżą po prostu tak luzem na stosiku. I mam takie jedno ustalone miejsce w kuchni, gdzie
dzieci sobie sięgają za każdym razem, kiedy zjedzą same jakiś jogurt, w ogóle zjedzą obiad, kolację i mają tłuste rączki od kanapek czy od czegoś, biorą sobie, namaczają pod kranem taką ściereczkę, wyciskają i wycierają sobie rączki i wrzucamy to do wiaderka, które służy na przechowywanie brudnych pieluszek. Mój synek jeszcze w nocy nosi pieluszki, także nocne pieluszki tam lądują i właśnie te myjki. Bierzemy potem wszystko razem, ale nawet jak ktoś nie ma dziecka w pieluszkach, to się super przydaje. Czasami jeszcze wykorzystuję te myjki również jak wycieram pupę mojego najmłodszego synka, który korzysta już w ciągu dnia z toalety. No i po większym zabrudzeniu jest mi też łatwiej wyczyścić dokładnie tą pupkę mokrą ściereczką niż samym papierem toaletowym. Mam przynajmniej pewność, że on naprawdę jest czysty wtedy, więc również do tego używamy. Te myjki występują w dwóch rozmiarach, 12 na 12 cm, także w porównaniu, właśnie zobaczcie, do mojej dłoni to jest, ta myjka nie jest taka duża, oraz 15 na 15 cm. One są świetne również do demakijażu. Teraz coraz bardziej popularne są płatki kosmetyczne, wielorazowe. Sama z takich korzystam, ale na przykład moja mama uwielbia te myjki. Ja myślę, że gdybym wcześniej jakoś wcześniej na to nie wpadłam i korzystałam głównie właśnie z płatków, już dawna korzystam z takich wielorazowych płatków kosmetycznych i myślę, że gdybym nie miała tych płatków, to na pewno bym czyściła w twarz taką myjką. Wtedy myślę, że te mniejsze myjki się super sprawdzą, bo już nie ma potrzeby na takie bardzo duże, także wystarczy wtedy mieć parę sztuk takich myjek i sobie je prać. Myślę, że z 10 sztuk nam wystarczy. Jeżeli chcemy do takiej higieny niemowlaka, kiedy zmieniamy mu pieluszkę, no to tych myjek trzeba wtedy mieć na pewno znacznie więcej. Myślę, że 20 to już jest wtedy takie minimum, żeby nam tego starczyło. Podobnie jeżeli właśnie stosujemy je do wcierania rączek, buzi. Ja zabierałam również takie myjki ze sobą w podróże, czyli na przykład kiedy jechaliśmy gdzieś, wiadomo, nie wiem, zatrzymywaliśmy się samochodem i przebieraliśmy dziecko w toalecie gdzieś na stacji benzynowej, no to wtedy mam dostęp do kranu i mogłam sobie namoczyć i właśnie przetrzeć, a przechowywałam potem te brudne myjki razem z brudnymi pieluszkami. Welurek jest bardzo przyjemny w dotyku i tu znów tak jak w przypadku pieluch wielorazowych, jeżeli macie dostęp do suszarki bębnowej, to w ogóle one są miękkie jak puch przez wiele lat nawet, natomiast jeżeli nie macie, to też one nie stają się jakieś bardzo szorstkie w dotyku. To są bardzo fajne materiały, także polecam Wam bardzo te myjki. Następnym akcesorium, o którym chciałam Wam powiedzieć, to są olejki eteryczne. Do czego ich używamy? Ja szczególnie lubię ten lawendowy, bardzo lubię ten zapach i używałam go najczęściej do wiaderka z brudnymi pieluszkami. Wkrapiałam co jakiś czas po kilka kropelek. Dzięki temu, jak otwierałam to wiaderko, to po prostu nie zawijał mnie ten zapach, tylko czułam ten zapach lawendy. Używam go do kąpieli, zarówno dla dzieci, jak i dla siebie, ponieważ on działa tak uspokajająco, więc to jest fajne na przykład na wieczorną kąpiel. Można go używać w kominkach do aromaterapii, czy w jakichś dyfuzerach. Także bardzo polecam lawendę. Ona ma też właściwości antybakteryjne. Można też dodawać tych olejków, to właśnie, no ja w szczególności ukochałam ten zapach lawendowy, ale też pomarańczowy. Pomarańczowy uwielbiam wkrapiać do kominka, bo wtedy dom mi pięknie pachnie. Ale coś chciałam Wam powiedzieć. To jeszcze jakieś użycie przed chwilą mi chodziło po głowie. Aha, już wiem, że możecie wkrapiać te olejki do prania, a dokładnie do dozownika, do którego wkrapia się płyn do płukania. I dzięki temu też to pranie, zwłaszcza jeżeli używacie bezzapachowych środków do prania, albo właśnie no, nie używacie, no dopiero się nie używa środków do płukania zazwyczaj, no to wtedy też to pranie bardzo ładnie
pachnie po wyciągnięciu z pralki. Jest też naturalny olejek z drzewka herbacianego. To są wszystko naturalne olejki eteryczne. Ten z drzewka herbacianego, ja akurat osobiście nie przepadam za tym zapachem, ale na przykład moja siostra mówi, że kocha ten zapach, także to jest kwestia już taka indywidualna. Wiadomo, stosują go identycznie, tak jak te dwa pozostałe. Bardzo dużo rodziców stosuje zwłaszcza właśnie te dwa do wiaderka, do pieluch. Zwłaszcza, że one obydwa mają i do prania, zwłaszcza, że one obydwa mają też właściwości antybakteryjne. No myślę, że w takim stężeniu, w jakim wkraplamy je do pralki, to dużo nam to nie da, ale zawsze chociaż odrobinę być może faktycznie wpływa dezynfekująco. Olejek z drzewka herbacianego fajny jest też na trądzik, można posmarować, jak się coś tam nam na twarzy pojawi i on ma właściwości antybakteryjne wysuszające, także jakby zastosowanie tych wszystkich olejków jest bogate i też Wam bardzo polecam. Niektórzy to potrafią tak dużo zużywać tych olejków, że na prośbę naszych klientów wprowadziliśmy nawet jeszcze większe opakowania, choć nawet te nie są takie małe, to jest 30 ml, ale wprowadziliśmy niedawno też opakowanie 100 ml, także no, znów porównanie do mojej dłoni, także to już jest naprawdę duża butelka. Zazwyczaj w sklepach, w aptekach możecie kupić takie 5 ml, także nawet te 30 ml to wcale nie jest tak mało. Wydaje mi się, że chyba wszyscy znają Snappi, ale jeśli jeszcze ktoś nie zna, to Wam trochę o nim opowiem i też o tym, jak powinno się go prawidłowo używać. Snappi to jest zapinka do pieluszek. Stosuje się ją przede wszystkim z tetrą, ale można też stosować do prefoldów, po to, żeby ta tetra po prostu nie zsuwała się z dziecka. Ona ma takie ząbki tutaj, którymi zahacza się o tkaninę. I ma też możliwość zabezpieczenia tych ząbków. Zaraz to zrobię i Wam pokażę, jak wygląda zabezpieczone. Tu po prostu musimy naciągnąć ten gumowy element na te ząbki, ale właśnie jedną ręką tego nie zrobię, także naciągnę i pokażę Wam, jak to wygląda. O, tak wygląda to po naciągnięciu. W ten sposób zabezpieczamy tą zapinkę na przykład na czas prania, albo do przechowywania, bo wiadomo, że gdzieś tam czasem nawet w szufladzie mogłoby się niechcąco o coś zahaczyć, na przykład nam zaciągnąć materiał, więc wtedy, jeżeli nie używamy takiej zapinki albo chcemy ją wyprać, no to możemy ją w ten sposób zabezpieczyć tą gumową częścią. Przed pierwszym użyciem Snappi powinno się rozciągnąć we wszystkich kierunkach. I znowu nie zrobię tego jedną ręką. Po prostu łapiecie tutaj, łapiecie drugą ręką za to i rozciągacie. Rozciągnąć trzeba też tą część. I dopiero wtedy jest jakby to Snappi przygotowane do użytku. Jeżeli zakładacie dziecku pieluszkę w samolot, pieluszkę tetrową, to Snappi pomoże, żeby ona się trzymała i kiedy dziecko będzie wierzgać nóżkami, to po prostu ta pieluszka nie spadnie, tylko będzie się trzymała. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć, być może nie jest tak ściśle związana z pieluchowaniem, ale mimo wszystko jest to coś, co chciałam Wam polecić. O tym już co jakiś czas Wam wspominam, bo uważam, że po prostu jest to produkt warty tego polecenia. Chodzi o maść lawendową. To jest maść, którą możecie stosować na pupkę niemowlaka, zarówno zapobiegawczo przeciwko powstawaniu odparzeń i nadaje się do stosowania razem z pieluchami pupi, nie będzie ich zatłuszczać, ale także jeżeli pojawią się pierwsze delikatne podrażnienia, no to ta maść super sobie z nimi poradzi. Ona jest całkowicie z naturalnych składników. Tam nawet konserwant jest naturalny, czyli witamina E. Zawiera lawendę, masło shea, zaraz Wam przeczytam zresztą co jeszcze. Zawiera właśnie olejek lawendowy, dlatego się ta maść nazywa lawendowa. Ma delikatne działanie antybakteryjne, ale też łagodzące.
My je sprzedajemy w takich słoiczkach 120 bodajże, tak, 120 ml. I to jest taka maść bardzo uniwersalna, która po prostu nada się do wszystkiego. Można ją smarować usta spierzchnięte. Moim dzieciom czasami się robią podrażnienia takie tutaj poniżej, powyżej warg. Ja wtedy im to smaruję i to znika im naprawdę w ciągu kilku godzin. Można stosować na suche dłonie, w ogóle na suchą skórę całego ciała. Całemu można się tą maścią wysmarować. Teraz już zima mija, ale zimą można smarować twarz, żeby chronić ją przed mrozem. Także naprawdę jakby tych zastosowań jest bardzo dużo. Bardzo Wam ją polecam. Mam takie klientki, które po prostu kupują tą maść co jakiś czas właśnie w dużych ilościach, bo tak szybko ją zużywają całą rodziną. I bardzo mam tak dużo opinii pozytywnych na jej temat, że z czystym sercem mogę Wam polecić, sama zresztą też używam. I już tak na sam koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć o akcesoriach, właściwie produktach gratisach, które dostajecie u nas, kiedy robicie zamówienia. To tak trochę a propos maści, dlatego że również maść w takim niewielkim słoiczku dodajemy Wam czasami do zamówień. Akurat ze względu na wartość tego produktu, i to jest taki mini słoiczek 30 ml, to wiadomo, że akurat ten gratis dajemy do większych zamówień od 500 zł, ale także możecie wtedy wypróbować i czy w ogóle Wam się to podoba. Normalnie one na stronie producenta jest do kupienia w cenie bodajże 13 zł. Kolejną sprawą, to tak, żeby Was trochę też zachęcić do zakupów u nas. Gratis dostaje każde zamówienie u nas. Każde zamówienie dostaje taką tajemniczą kopertkę, w której jest do wypróbowania papierek Disany. Także jeżeli jeszcze nie korzystaliście, to tutaj w środku, tam jest też dołączona instrukcja. Kiedyś je pakowaliśmy w plastik, ale potem zrezygnowaliśmy z tego, no bo wiecie, że chcemy wszystko jak najbardziej, żeby było jednak eko, więc dołączamy po prostu taką instrukcję, jak tego używać. Jest papierek i to akurat dostanie każde zamówienie, chyba że w zamówieniu już zamówiliście papierki, no to wiadomo, że nie dokładamy dodatkowo próbek, bo bez sensu. Do większości zamówień dokładamy też próbki płynów Urlika. Tutaj zaraz Wam pokażę te próbeczki. One są w takich małych opakowaniach. Tutaj jest bodajże też około 30 ml. Więc dokładamy do Waszych zamówień albo odplamiacz z mydłokrzewów. Wtedy nawet taka próbka starczy na sporo użyć. Dokładamy próbkę mydła Galseife albo płynu do prania wełny. No taka próbka starczy na co najmniej kilka użyć albo więcej, więc naprawdę możecie sobie faktycznie te produkty przetestować. My je wysyłamy losowo. Staramy się nie dawać próbki płynu, który kupiliście akurat w zamówieniu, tylko wtedy wybieramy inny, ale dosyć losowo. Też nieraz do zamówień, zwłaszcza tych większych, dokładamy myjki wielorazowe, zwłaszcza, że mamy trochę takich myjek, czasami których nie ma w sprzedaży, czyli na przykład jeżeli mieliśmy jakąś krótką serię tkaniny, jakąś limitowaną, na przykład mieliśmy te formowanki, nie wiem czy pamiętacie, frotki, no to zostało nam trochę tkaniny, z której już formowanek nie dało się wykroić, no i wykroiliśmy z nich myjki i takie myjki one nie trafiają do sprzedaży, bo jest ich tak mało, że po prostu nie wprowadzamy tego jako nowy produkt, tylko dodajemy gratis do zamówień. Też czasami jest tak, że gdzieś tam jeszcze dokopiemy się do kolorów weluru, z którego robiliśmy formowanki już dawno i zaprzestaliśmy produkcji tych formowanek. Wtedy również nie wstawiamy tych myjek do sprzedaży, tylko dodajemy jako gratis. Także pewnie wiele z Was takie gratisy otrzymało i mam nadzieję, że one Wam pomogły się przekonać do tych produktów, że one są naprawdę fajne. Na pewno żadne zamówienie nie pozostaje bez jakiegoś gratisu od nas, także taka zachęta do zakupów.
No i tyle. Dzisiaj nie wiem, czy to było krótko, czy długo, bo w sumie teraz ten filmik zmontuję. Pewnie go oglądacie na IGTV. Jest troszeczkę w innej formie. Mam nadzieję, że coś z tego wynieśliście. Zapraszam do komentowania i do pytań. Jak zawsze odpowiem na wszystkie pytania, jakie może Wam się pojawiły w trakcie oglądania. No i zapraszam na kolejną lekcję za tydzień, we wtorek, nie w środę. Znaczy, taką mam nadzieję, ale będę się starała, żeby to był wtorek, żeby się tych wtorków trzymać. Dzisiaj to taki wyjątek.